Witajcie kochani, witam Was serdecznie na cotygodniowym przeglądzie półek sklepów używanych. Wybaczcie, że mam okulary, ale jest bardzo dzisiaj gorąco, bardzo jasno, razi w oczy i w ogóle zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj jakoś bardzo mnie ciągnie na te szukałki moje, więc może mam jakieś przeczucie dziwne, że coś wyjątkowego znajdę. No zobaczymy. Słuchajcie, zapraszam Was na przegląd. A ten dzbanek już widziałam tam z przodu i ten ma 3 euro cenę, a tamten ma 12,50. Zaraz Wam go jeszcze raz pokażę. Nie wiem czemu ktoś tutaj, coś chyba inna osoba to oceniała, wyceniała. Słuchajcie, Hutchenreuter, bardzo ładny i bardzo pięknie się w ręce trzyma. Ciężki, nie jest takie byle co. Myślę, że fajny zestaw, naprawdę bardzo. Euro kosztuje sztuka, czyli filiżanka euro, podstawek euro, chyba tak. Fajne są i są takie uchwyty miśnieńskie, że tak powiem, dość znane. Tu jeszcze mamy taki Villeroy Boch model Portobello, czyli Włochy chyba. Portobello kojarzy mi się z Włochami. Ładny ten zestaw, 2 euro. To nie jest drogo za Villeroy Boch na pewno. Ale czekajcie, nie, tutaj każda część kosztuje 2 euro, czyli taki zestaw 6. A to nie jest Villeroy Boch, chociaż tak z daleka trochę by wpadał Villeroy Boch. To jest jakaś w ogóle finlandzka marka Arabia. Już ją kiedyś widziałam, ale powiem szczerze, że nie wgłębiałam się w klimaty za bardzo. Skąd to, na co, po co. A teraz to powiem szczerze, jestem w totalnym szoku. I co to jest? Pokażę Wam w zestawieniu, a będziecie to szokowani. Za 2,50. Ach, pokażę Wam. Patrzcie na to. Nie wierzę. 2,50. Boże, chyba biorę, płacę i uciekam. Serio. Dobra, muszę się otrząsnąć z szoku. I nagrywać dalej, bo chociaż jestem w totalnym szoku, to mam taką fajną bombonierę. Wygląda trochę jak Włocławek, ale nie jest Włocławkiem, jest bardziej Delft porcelana zaraz Wam powiem za ile. Za 6,50. Holenderska taka, holenderski fajans. O. Tu mamy, nie wiem co to, myślę, że to jakieś japońsko-chińskie, coś takiego. Już ręce mi się trzęsą dosłownie. Taki szok. Tu mamy takie ładne cynowe pojemniczki. O, ten jest ładny, z róże niebieskie, ale są też inne. Są też takie. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy takie ładny mlecznik, ale to chyba jest do sosu bardziej, bo jest duże TCM, czyli Chibo. Tu mamy takiego misia. Chyba powinnam tego misia sprawdzić, bo coś podejrzewam, że to jest coś, może być wartościowego, 7 euro. Tu mam taki fajny kamień z Kanady, w sensie taką, wiecie, można to przyciskać na przykład listy Kanada, w środku liść.
sobie zapłaciłam, co wzięłam, ale jeszcze Wam tu parę rzeczy dogram, bo strasznie dużo tu dzieci było i bałam się, że mi coś pobiją w tym koszyku, więc wolałam iść najpierw zapłacić, spakować, bezpiecznie zostawić w koszyku, już w torbach, żeby nie było cyrku, że coś mi się po drodze rozbije, tym bardziej, że taką rzecz kupiłam, nie? No, trzeba, że tak powiem, chuchać na zimne. Nic tu już więcej nie ma. Tu mam jeszcze taki ładny cynowy, duży świecznik za 6,50. I tu mamy jeszcze taki drewniany za 9,50. Chyba przesadzona totalnie cena. Nie wiem, czasem to ktoś wycenia inny i po prostu te ceny potem są bardzo dziwne. Patrzcie, jakie piękne wazy. Co to jest za marka? Tutaj mówię o tej i o tej. Tutaj więcej jest tych z tej marki. Co to jest? Genoida. Czy 50 taki talerzyk? Miseczka. Coś takiego. Tu są jeszcze takie. Wydaje mi się, że one mogą być od filiżanek, ale filiżanek nie ma. Ale ładny ten zestaw, taki delikatny. Całkiem fajny. Mam jakiś kafelek. Co tu jest napisane? Made in Spain. National Ceramic, czyli hiszpańskie. Tutaj jest jakaś opowieść, ale o czym? Trudno powiedzieć. A co to? Do picia herbaty. Marka Paluj, czy jakoś tak. Tu mamy ładny zestaw do herbatki. Meksyko, coś takiego. Myślałam, że Włochy. Bezcenne. A tutaj zestaw kosztuje 6,50. O, z takim dzbankiem. Ciekawy ten dzbanek. Z Meksyku. Co tu jeszcze jest? W takie bąbelki. 4 euro, 8 sztuk. A tu u góry jakie mamy lampki do wina. Nawet z nalepką Bohemia. Czechosłowacja. Tu mamy piękny kryształ i bardzo ciężki, bo już czuję. Bez sygnatury. 2,50. O, tu mamy coś ładnego. I słuchajcie, to można użyć na przykład w łazience do pędzli. Takich, wiecie, do malowania kobiet, nie? Do make-up. Ładnie by w tym wyglądały pędzle, na pewno. Pięknie. Albo na jakiś mały bukiecik. Tutaj mamy jakąś drobiznę. Muszę mówić trochę ciszej, bo tu jestem sama. Tu mamy, co to mamy? Made in China. Za 2,50 taki mlecznik. Ten pojemniczek jest fajny. Na jakąś może biżuterię. Euro 50. Na pewno stary. Tak mi się wydaje, że mógł być na przykład ze spinek do koszuli dla mężczyzn. No taki jest dość męski. Może coś tu była, jakaś wkładka jeszcze, wiecie, do tego. Tu mamy pojemniczki z marmuru. Takie na matę, małe świeczki. Ile kosztują? Euro sztuka. Tu mam jeszcze fajną tą skarbonkę za 2,50. Tu mamy taki jeden ładny łańcuszek, czy taką, jak to nazwać, koralę. Powiem Wam szczerze, że on
One mi się już zeszłym razem podobały. Nie wiem, czy mi się to uda pokazać. Chyba mi się nie uda. Nie uda mi się. Na szyi. Musiałam odwrotnie, czekajcie, na siebie zwrócić. Zobaczcie, w ten sposób. Myślę, że on by ładnie wyglądał. Teraz mi to spadło do tyłu kompletnie. Ta moja bluzka mi się przeszynęła, bo mam ciężką torbę. Ale ja myślę, że on by fajnie wyglądał. No, ładny taki. Z takimi kolorowymi kamyczkami. Bardzo ładny. Ile ono w ogóle kosztuje? A on jest bezcenny. Bezcenny. Tutaj chyba dzisiaj nic nie ma ciekawego. Serwetek też nie ma. Kołdry, w sensie poszewki, poszwy. Zawsze mam nadzieję, że jakieś tutaj mi się trafią ładne materiały. Jakieś podkładki na stół. Albo coś, ale rzadko, powiem szczerze. Bardzo rzadko. Takie te szklanki chyba mam w domu, ale nie wiem, czy takim samym paskiem. Tak mi się coś wydaje, że mam bardzo podobne w domu. 6 euro, 6 sztuk. Coś tu jeszcze jest, co mnie zawoła. Chyba nie do końca. Tu mamy taki Huchenreuter. Ale to cały zestaw jest, słuchajcie, ten cały zestaw za 40 euro. Tutaj mamy taki Villeroy Boch, ale powiem szczerze, że zielony, no nie mój za bardzo ulubiony, ale 120 euro. Powiem Wam, że cena kosmiczna, naprawdę. Drogo. Co tu jeszcze mamy na tych innych półkach? Takie ładne, ale fajne, takie delikatne bardzo. 15 euro cały komplet. Myślę, że to jest do jakiegoś kompotu być może. Co tu jeszcze jest? Nie wiem, czy widzicie coś fajnego. Takie po 50 centów. To są bulionówki. Tu jakie mamy śmieszne na jajka. Galo Design. A cóż to jest? To też jest na jajka. I to jest Hislinga. Kryształ. Ale fajna deska do krojenia, zobaczcie. Fajna ta deska, naprawdę. 6,50. I co to jest? To jest na pewno z TK Maxa, powiem szczerze. A dopiero co kupiłam, nie? Maszynka do krojenia. Za ile? Za 8,50. I tu jeszcze znalazłam, moi drodzy, to co kupuję, to co staram się nazbierać też. Tak, to taki w zasadzie produkt do codziennego używania. Thomas Rosenthal Germany, bardzo trwałe. Mam talerze i coś tam mam jeszcze, chyba mlecznik, a miseczek nie mam, także sobie wezmę. Euro 50 sztuka, zwykłe, ale bardzo trwałe. To już kiedyś widziałam gdzieś. To chyba nie jest nic nowego, euro 50. Co tu jeszcze do mnie woła? O, tu mamy ciekawą doniczkę. Nie wiem ile, chyba 2,50 IKEA. To jest ładne. Taka podstawka pod jakieś
ciasteczka małe, 3,50. Postawię sobie gdzie indziej, bo chcę zobaczyć jeszcze tu na dole. Euro 50, bardzo ładna, ale porysowana. Tu mam taką misę na orzeszki, mam wrażenie, że to na orzeszki może być z takim podzieleniem na części. Tu mamy talerze na 2, 4, 5 osób, o takie. 6,50 sztuka, grubo, to dużo. Bawaria, sygnatura. Tu jeszcze coś nie zauważyłam, takie talerze. 3 euro 6 sztuk. A tutaj o takie za euro. Upsa, 3,50. To taka większa, za 4. Tu mamy taki komplet miedziany. Ciekawe do czego to. Podejrzewam, że do herbaty. Tak mi się wydaje. Jaka tu jest cena? Nie wiem. Chyba nie ma ceny. Tak mi się wydawało, że nie ma ceny. Czekajcie, a jest cena. Ile? 35 euro. To nie mało. A tu mamy taki, jak to się nazywa? Jezu, pamiętałam kiedyś, jak to się nazywa. Rzadko widuję bardzo. Też miedziane. Jaka cena jest? Nie ma ceny. Może gdzieś jest z boku. Tu jest cena, też 35 euro. Takie miedziane. To chyba jest dobra cena, bo miedź jest droga, nie? A tu mamy takie, ale to nowoczesne. Taką etażerkę. I filiżanki. O, taka. Już chyba gdzieś widziałam, wydaje mi się. One są po 3,50 Winterling. Tutaj taki regał z pierdółkami. Tu mamy na przykład taki dzwoneczek. Ja już takie widziałam na pchlich targach. Bywają. Można je zbierać, niektórzy zbierają. Co tu jeszcze jest warte zauważenia? O, zobaczcie. Co tu mamy? Kraków. Nasi tu byli, tak? Nasi tu byli. Jeszcze mamy wagę za 32 euro, więc nie mało. Za euro. Taką ładną tą myśliwską figurkę 12,50. Bardzo ładna, z pisem. Pan ma broń na ramieniu. Co tu ma jeszcze? Plecak. A wiecie, jak się nazywa pies, który w takiej pozycji stoi? No, ciekawa jestem, czy ktoś z Was wie. Taki pan wąsacz. Fajna figurka. Co my tu mamy na tych półkach? Co mnie tu zachwyci? Masholma Pytchen. Nie mam pojęcia, co to jest. Jakieś miniaturki do picia czegoś. 50 centów sztuka. Taką kulkę to sobie można kupić i wsadzić w kwiaty i to zawsze pięknie wygląda. 50 centów. Tu mamy taki piękny mlecznik za euro. Winterling, takie małysieńki, wręcz bardzo małysieńki. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Ale ładne. Cóż to jest? Angielskie. No od razu widać, że to coś wartościowszego. Co tu mamy jeszcze? Jakiego chopka tutaj mamy? A tutaj mamy o takie piękne. Zawsze mi się kojarzą z jakąś porcelaną śląską. Nie wiem czemu. Pewnie takie widziałam już. Małe mleczniki po euro 50. A tu mamy jeszcze takiego staruszka, zobaczcie.
No piękny. Starenki na pewno. 2,50 sztuka. Śliczny. Co tu jeszcze jest? Tam mamy na dole taką kaczuchę, taką bombonierę za 5 euro. Tutaj mamy, o, tutaj to woła do mnie, żeby podnieść. Taka piękna, nie wiem co to, chyba mlecznik. Tu ma otwór, na pewno mlecznik. I to jest co? Ciężko rozczytać. Rzucałoby się, że to jest Delft, porcelan, więc możliwe. A tutaj tak to wygląda. Powiem wam, że stół jest zarąbisty. Zobaczcie, jaką ma nogę. I kosztuje, już wam mówię, ile on kosztował, 140 euro. Tu jest składany, więc pod spodem na pewno jest jeszcze jakiś, żeby go przedłużyć. Fajny stół. Pewnie waży tonę. Są takie krzesła do niego. Krzesła, no obicie nie bardzo mi się podobało. Obicie teoretycznie można zmienić. Bardzo ciężkie krzesła. Ale są tylko dwa, już ktoś sobie kupił. 10 euro sztuka. Także szkoda, że to nie był komplet, bo ktoś mógłby sobie komplet kupić, nie? Tutaj widzę, że jakiś fotel dołożyli. Fotel, krzesło. Takie dla jakiegoś pana profesora. Bardzo ładne to krzesło, ale chyba z ceną to przesadzili. Ale wam powiem, że ono jest do siedzenia od razu. W ogóle nie zniszczone. Ale 160 euro. Przesada. Gruba przesada. Tu ktoś sobie oglądał firaneczki, ale tu nic nie ma ciekawego. Idziemy oglądać, co tu jest. Może coś się fajnego trafi dzisiaj. Tutaj mamy takie, nie wiem jak to nazwać, pucharki. Do czegoś, nie wiem do czego, bo to malutkie. Nóżka też jest króciutka, 10 euro kosztuje tutaj 6 sztuk, ale te czerwone są na pewno ładniejsze. Chociaż zielone też są ładne. Tu mamy fajny ten dzban. Lubię takie. On by fajnie wyglądał na tarasie. Na takim fajnym tarasie przy domu. Majuś, Maja, ogonku, co ty tam sznupasz? Co ty tam, na co ty tam czekasz? Powiedz tu widzom, co ty byś chciała? Wygląda jak panienka z okienka pomiędzy pomidorami. Witajcie kochani, witam was serdecznie na kanale Łuczyki, na mnie Kasia. Mieszkam w Niemczech bardzo dużo lat, jest u was trochę więcej nowych subskrybentów, dlatego się przedstawiam. Słuchajcie, po Flohmarktach chodzę kupę lat, myślę, że no na pewno pewnie tyle samo, ile tu jestem, czyli ponad 20 lat. I po prostu kocham Flohmarkty, kocham starocie, kocham
pchle targi, jakieś sklepy, second hand shopy w Niemczech. Powiem szczerze, te second hand shopy, teraz jest ich więcej, ale kiedyś jak przyjechałam do Niemiec, to było ich bardzo mało jakoś tak. Ja ich nie kojarzę przynajmniej tutaj, ale zaczęły się pojawiać z czasem i potem się pojawiało ich coraz więcej. Nie każdy jest dobry, czasem są takie, w których jest bardzo drogo i w ogóle omijam je szerokim łukiem. I po prostu ceny są totalnie przesadzone. Jest to tak naprawdę jeden taki sklep z używanymi ciuchami, w których są te używane ciuchy po prostu używane. Są po prostu kosmicznie drogie. Piszę na tym sklepie vintage, coś tam i ceny są tak, jakby to była nowa rzecz, 2 razy droga. Także no, tak też bywa. Ale słuchajcie, ja wiem, że te rzeczy często są bardzo wartościowe, te używane, więc może są czasem więcej warte, nawet na pewno często są warte więcej niż te w tej chwili robione gdzieś tam za wielką wodą, czy gdzieś. W każdym razie, no, to jest prawda, że są wartościowe i mogłyby więcej kosztować teoretycznie, prawda? No, słuchajcie, co kupiłam, bo się rozgadałam. W ogóle miałam takie dzisiaj przeczucie, nie miałam wcale dzisiaj na te pchetargi, nie pchetargi. Już mi się miesza na te second hand shopy, sklepy używane jechać. Nie miałam dzisiaj, bo w ogóle mi nie na rękę było, ale coś mnie tak goniło, kusiło. Mówi, jedź dzisiaj, coś, jakiś głos w głowie. Mówi, jedź, bo coś Cię tam goni chyba, coś na Ciebie tam czeka. Całkiem możliwe, że tak człowiek ma takie od czasu do czasu przeczucia. Ja mam jak najbardziej, także posłuchałam mojego wewnętrznego głosu i pojechałam. I widzieliście w filmie, co mi się przytrafiło, co znalazłam, co było moim pierwszym zakupem. W sumie chyba pierwszym zakupem. Według filmu to może być i zupełnie inaczej, ale bo to potem mieszam te filmiki, czasem przestawiam i one niekoniecznie muszą być jako pierwsze. Słuchajcie, miśnia, w ogóle szokujący zakup za 2,5 euro z piękną sygnaturką. O taki ażurowy talerzyk. Oczywiście w idealnym stanie, nigdzie nie uszkodzony, za 2,50. Szok totalny, ale takie rzeczy się zdarzają. Także fajnie. Jednak mnie coś rzeczywiście tam goniło do tego sklepu, także takie maleństwo, bo to nie jest duże, ale zobaczcie, do mnie tak te niebieskie rzeczy chyba jakoś lgną ostatnio strasznie. No, potem kupiłam, słuchajcie, w tym samym sklepie jeszcze taki dzbanek. Nawet Wam się bardzo podobał ten serwis cały, bo tam był cały serwis. Brakowało bodajże cukierniczki. Mi się bardzo podobał, ale summa summarum stwierdziłam, że nie wezmę całego. A dlaczego? Już Wam mówię. Jest to Huchenreuta. Kosztował dzbanek 3 euro. Dlaczego? Dlatego, że każda rzecz kosztowała euro. Jak policzyłam, ile by kosztował cały serwis, to się okazało, że kosztowałby z dzbankiem prawie 40 euro, a to już nie jest żadna okazja, także dlatego zostawiłam. Czasem się trafia coś po prostu i trzeba poczekać na odpowiedni moment. To nie był ten moment, chociaż w pierwszym momencie wydawało się, wow, euro za sztukę to jest super cena, ale nie do końca, bo trzeba policzyć te wszystkie części i się okazuje, że cena wtedy wcale nie jest wow. A wydawałoby się, nie, że euro to bardzo tanio. Dzbanek kosztował 3, wzięłam go sobie, bo wiecie, to u mnie dzbanki to jak najbardziej witam wszystkie, mogą przychodzić po kolei. Także już Wam pokazuję, co dalej. Potem był następny sklep, w którym kupiłam te miseczki od Thomas Rosenthal. Pokażę Wam sygnaturkę. O, taka sygnaturka. One mają takie delikatne paseczki. Ja nie wiem, czy to na film... O, nawet widać. Widzicie? Delikatne paseczki. Euro 50. Ja mam 3 takie miseczki. Pokażę Wam już, bo ja mam też takie właśnie... To jest głęboki talerz, który no właśnie na co dzień używam. Bardzo delikatne, takie wiecie, zupełnie nie rzucające się w oczy. To też jest Thomas Rosenthal, płytkie, głębokie. I one się nie obijają. One mogą być też myte w zmywarce, z nimi się nigdy nic nie dzieje, także warto taki komplet zebrać sobie, że tak powiem, za parę groszy, bo one wcale nie są tanie. No jest to Thomas Rosenthal, więc takie porcelany zawsze kosztują, nie? I jeszcze w tym samym sklepie wzięłam tą deseczkę.
To jest na pewno deska, słuchajcie, to jest na pewno deska, no ma tu taką fajną dziurkę, taka ryba. To jest na pewno deska, słuchajcie, z TK Maxxa, a z TK Maxxa są najlepsze deski, jakie kiedykolwiek miałam, więc są bardzo trwałe, mam je zawsze kupę lat, także warto kupować no i była w dobrej cenie, dlatego że 6,50 tutaj za tą deseczkę, zrobione w Tajlandii i ja sobie ją wezmę do Polski, do kampera chyba że sobie wezmę starszą, a tą zostawię sobie tutaj, bo ona jest nówka, ona jest nieużywana. Może też tak będzie, że sobie tą starszą wezmę do Polski, a tą zostawię tu, bo trochę szkoda, nie? No, żeby tam leżała i żeby jej nie używać, albo używać bardzo rzadko. I słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł. W innym już sklepie kupiłam poszewkę i pokażę Wam tą poszewkę, bo chcę coś z niej zrobić. To jest taka ładna, duża, niebieska poszewka. Znowu niebieski kolor. Zobaczcie, taka niebieska poszewka. Ona ma tutaj takie wyszywanie jakieś naszyte. Tu ma takie ładne falbanki. I ja sobie wymyśliłam, bo ja mam taką fajną, nie wiem, to się chyba nazywa zapaska. Takie coś, co się tutaj wiąże, w pasie. Jak się chce coś robić brudnego w kuchni, żeby się nie wybrudzić. Ta akurat, tą kiedyś dostałam w ogóle, pan mi zapakował jakąś porcelanę w to i w domu odkryłam, że takie ładne mam coś za darmo. I to się bardzo sprawdza. To jest chyba zapaska. Nie wiem, czy u Was się to inaczej nazywa. U nas to się nazywa zapaska, mam wrażenie. A może nie? Chyba zapaska to się nazywa. W każdym razie wymyśliłam sobie, że z tego właśnie uszyję sobie też takie, bo muszę kupić maszynę i już mam nawet wybraną. I sobie wymyśliłam, że sobie z tego uszyję drugą taką, dlatego że ona ma taką piękną koronkę tu z boku, widzicie? I z tego będzie super zapaska. Może ja pokażę, czy to będzie fajnie wyglądać. Myślę, że będzie fajnie wyglądać. Nie wiem, ta moja kamera wysoko stoi, ale taki mam zamiar zrobić właśnie. To jest poduszka, poszewka na poduszkę. I myślę, że z tego będzie bardzo fajna taka zapaska. Oczywiście jest bardzo jasna, więc bardzo szybko się wybrudzi. Ale słuchajcie, na przykład jakby się miało gości w niedzielę, bądź jakiś odświętny dzień, robi się odświętny obiad, to i taka zapaska musi być odświętna, nie? Więc może być jasna. Ubierzemy ją tylko raz do podania do stołu talerzy czy tam jedzenia i wtedy można mieć taką jaśniejszą, ładniejszą, z falbankami, z wyszywaną, inną niż taką, wiecie, na co dzień do garów tak zwanych, nie? No, także takie były moje zakupy. Za tą poduszkę dałam chyba 50 centów, także grosze. Chyba wszystko, nie? Tak, wszystko. Myślę, że zakupy też były fajne, nie za duże, ale słuchajcie, miśnia się trafiła, w szoku byłam totalnym. Takie zakupy się będzie pamiętało bardzo długo. Ja Wam życzę również też takich zakupów, żeby od czasu do czasu się właśnie taka niespodzianka trafiła, że trafimy na takie wow, na takie coś, co nigdy się nie trafia albo bardzo rzadko, bo to wtedy człowieka napędza do tego chodzenia na te flomarkty, na te sklepy używane, robi to jeszcze większą przyjemność, bo to jest takie jakby szukanie trochę skarbów, prawda? Tak myślę. Słuchajcie, życzę Wam miłego dnia, życzę Wam miłego tygodnia. Widzimy się za parę dni znowu, jak zawsze. To jest film o sklepach używanych, więc widzimy się następnym razem na Flomarkcie. Mam nadzieję, że nie będzie padać, bo ostatnio padało. Także życzę Wam miłego tygodnia i do usłyszenia. Jak coś, oczywiście jak się Wam podobało, to zostawcie coś pod filmem. Pa!